Chodzę na właściwe tory, czyli to, co miałam zrobić na początku roku, robię prawie pod koniec stycznia, no ale choroba nie wybiera, zdrowie jest najważniejsze, trzeba było się zregenerować i teraz już wracam na siłownię tak konkretnie i staram się każdego dnia iść, coś tam zrobić lżejszego, cięższego, tak żeby po prostu moje ciało miało czas na regenerację i tak dalej, więc teraz w końcu zaczynamy nowy rok dla mnie. Rozpoczynam teraz nowy rok i takie postanowienia, kontynuacja postanowień chodzenia regularnie na siłownię. Choroba też tak naprawdę może być takim sygnałem dla Ciebie, żeby spowolnić, żeby zagłębić się w siebie, żeby dać sobie trochę luzu, odpoczynku, relaksu i żeby nie pędzić jak szalonym. Często się tak pędzi i ja też tak miałam, że chciałam zrobić to i tamto, siamto. I ta choroba mnie tak zatrzymała i miałam czas, by zatrzymać się. I powiem Wam, że potrzebowałam tego. Choroba mi to dała, niestety, a powinniśmy to robić sami. Po prostu jak jesteśmy zdrowi. Zatrzymać się, dać sobie trochę luzu, odpocząć, nie pędzić, pobyć ze sobą. Powiem Wam, że ten nowy rok rozpoczął się bardzo tak dziwnie, właśnie z chorobą. I z jakimiś takimi dziwnymi, emocjonalnymi up and down. I z tego, co tam wyczytałam na różnych grupach, na których jestem, że ludzie też tak po prostu mieli up and down, emocjonalny, fizyczny. Także nie jestem sama. Dajcie znać, czy jak rozpoczął się u Was rok. Albo jak zakończył się stary, jak rozpoczął się nowy, bo jestem ciekawa. Job done. Można wracać do domu. W ogóle to jestem w polskim sklepie i znalazłam coś z Bielendy. Serum z mleczkiem kokosowym, gdzie ma 98% naturalnych składników. Ja ostatnio patrzę bardzo na składniki i sobie zeskanowałam ten skład i ma naprawdę bardzo dobry, jest polecany. Nigdy nie widziałam tego w Polsce. Dajcie znać, czy widzieliście to w Polsce. Serum kokosowe silnie nawilżające. Tak samo odnalazłam w kolorówce z Bielendy ten podkład z truskawką, który też ma podobno fajny skład i też jest polecany. Kupiłam sobie jedynkę, dzisiaj mam go na twarzy, testuję, właśnie zobaczę, jak się sprawdzi. Teraz właśnie zmieniam całą kolorówkę, nie tylko pielęgnację, ale również kolorówkę po to, żeby mieć dobre kosmetyki, żeby nakładać dobrej jakości kosmetyki. W Londynie wiosna pełną parą, 12-13 stopni. Jest tak fajnie i przyjemnie. Oh my gosh. Chcę więcej ciepła, potrzebuję po prostu dużo słońca i ciepełka, także wiosno I'm ready. Także Łukasz przyniósł mi samoskę. Uwielbiam samoski, uwielbiam indyjskie jedzonko. Tak się pięknie prezentuje. Tudu. Oh my god. Ale to dobra. Ciepło jeszcze? Mhm. Korzystając z tej przepięknej pogody,
po lunchiku idę na spacer, poruszać się. Już po prostu czuć tą wiosnę w powietrzu, więc moja aktywność zaczyna się po prostu wzmagać i uwielbiam być na zewnątrz właśnie jak jest taka pogoda. Jest po prostu przecudownie. Właśnie zdałam sobie sprawę, że mój cały outfit, jaki mam na sobie, jest polski. Znaczy rzeczy kupione są w Anglii, ale są producentów polskich. Płaszcz Kokomore, ten golf z wełną też z Polski. Co jeszcze? Spodnie dresowe też z Polski. Buty w Deichmannie, ale kupione w Polsce. Plecak Wichen, o który dużo pytacie, z Polski. Czapka kupiona w Polsce. Okulary z Polski. Jedynie co do bieliznę mam kupioną z Anglii, zegarek i tak dalej. Ale tak, cały polski outfit. Ja na przykład jestem bardzo wdzięczna za te moje stany emocjonalne up and down, z tego względu, że to pozwala mi wejść w głąb siebie. Jeżeli pewne emocje wychodzą na wierzch, to dlatego, że chcą, żeby były zauważone, żebyś po prostu zauważyła je. Wzięła, zobaczyła, gdzie była pierwotna przyczyna ich powstania, uleczyła wtedy ten moment, zagoiła tą ranę i puściła to po prostu dalej. By móc się rozwijać, trzeba to po prostu zrobić. Więc jeżeli dane sytuacje, osoby albo jakieś słowa Cię triggerują, zauważ je. Zauważenie to już jest 50% sukcesu. Zobacz, skąd one się wzięły. Może się wzięły z dzieciństwa, z reguły. Jeżeli coś nas denerwuje jakoś bardzo, albo jakieś sytuacje wracają w kółko i w kółko, jakieś emocje się pojawiają, to z reguły to są po prostu rany dziecka małego, które teraz trzeba wziąć, uleczyć, zaopiekować się. My, jako dorosłe osoby, możemy być teraz swoimi rodzicami dla tej małej dziewczynki, małego chłopczyka, który jest w nas. Jak ja mam taką małą Agniesię, która na przykład jest triggerowana przez jakieś słowa, to zamiast wchodzić w rolę ofiary, zamiast się wkurzać, płakać, chociaż płacz to nie jest nic złego, moim zdaniem płacz to jest oczyszczenie emocji, no ale wchodzicie w to wszystko, mówicie, czemu tak się stało, to mi się dzieje w kółko, on jest taki, siaki, owaki, a to nie o to chodzi, nigdy nie chodzi o kogoś innego, tylko zawsze chodzi o nas. Więc jeżeli dane sytuacje przychodzą do Ciebie, to dlatego, że po pierwsze na to pozwoliłaś i teraz pozwoliłaś dlaczego? Dlaczego chcesz, żeby to się pojawiało w Twoim życiu? Dlaczego chcesz, żeby takie sytuacje były w kółko i w kółko? Trzeba po prostu popracować tutaj nad sobą i wtedy wtedy się uzdrowi wszystko i życie nagle się zmieni na lepsze. Trust me. Ja to przechodzę teraz, biorę te wszystkie emocje, które wypływają i zastanawiam się, skąd one się wzięły, gdzie się pojawiły i z reguły pojawiają się w dzieciństwie, czy to w szkole, czy z rodzicami, którzy na przykład nie mieli czasu, albo mówili później, albo kiedyś i dla nas te później oznaczało, o, nie interesują się mną, albo coś, nie wiem, porównali Cię na przykład do jakiejś koleżanki i Ty od razu sobie teraz porównujesz się do wszystkich innych, więc trzeba te emocje, które gdzieś tam się pojawiają w dorosłym życiu, wziąć, zauważyć, uleczyć, bo to mogą być błahostki dla dorosłej osoby, a dla dziecka to może być coś gigantycznego i potem z tym programem, który gdzieś tam się zaaplikował w Tobie, za dziecka, Ty teraz chodzisz i uznajesz pewne rzeczy za normalność, a tak naprawdę to nie jest normalność, bo Twoją normalnością może być piękne, szczęśliwe życie, pełne pozytywów, bogactwa, obfitości i tak dalej. Ja mam tutaj na sobie wisiorek z literką A, nie wiem czy widać. Tak on prezentuje i można by powiedzieć A od Agnes, ale no to też był taki zamysł, ale tutaj ja sobie go kupiłam na ten etap mojego życia, gdzie aktualizuję moje oprogramowanie systemowe i tutaj jest pełna aktualizacja, więc oczywiście on potem może oznaczać Agnes, ale na chwilę obecną jest moją aktualizacją systemu operacyjnego, który siedzi tutaj, więc jeżeli spychacie swoje wszystkie emocje, to potem one są nawarstwiane. Wy je ciągle spychacie i jest coraz więcej. One są przyciskane i co potem się dzieje? Wychodzą różnego rodzaju stany, którymi potem już nie potrafimy sobie poradzić. Potrzebujemy specjalisty, a tutaj chodzi o uleczenie siebie i to można już robić na początkowym etapie
Zauważ siebie, ukochaj siebie, bądź dla siebie najlepszym rodzicem. Masz sobie teraz dorosłą osobę, rodzica, dziecko, więc daj sobie to, co jest najwspanialsze. Nawet jeżeli to są na przykład jakieś szalone rzeczy i nie pozwalano Ci, nie wiem, tego robić za dziecka, to Ty teraz sobie na to pozwól. Proste. Teraz możesz wszystko, także jeżeli możesz wszystko, to korzystaj z tego. A teraz coś takiego nietypowego, bo na taki późniejszy obiad zjem sobie pizzę, którą kupiłam ten spód właśnie w Lidlu za 55p, z bardzo dobrym takim prostym składem. Oczywiście to jest na drożdżach, także no, pozwalam sobie raz na jakiś czas właśnie na odrobinę szaleństwa. W ogóle bardzo polecam Wam ten ketchup. On jest pikantny, bez dodatku cukru, z Roleski. Ketchup premium.